Janek Tomasz Kollarik jak miłość chciał się zabić z miłości do Uli Iga Kreft, ale przeżył postrzał w szyję. W 1401 odcinku Jak miłość nadejdzie moment, w którym były narzeczony Uli wróci do pracy w policji. A jego stan psychiczny poprawi się na tyle, że będzie mógł bez przeszkód wypełniać swoje służbowe obowiązki. Ula dowie się o tym od Kisielowej Małgorzata Różniatowska, która przekaże jej te radosne wieści z pierwszej ręki. Reakcja Uli będzie dość zaskakująca. Kisielowa zauważy, że mostowiaczka wcale nie jest zadowolona. To Ula jak miłość popchnęła Janka Morawskiego do próby samobójczej. Po tym jak zostawiła go dla Bartka Arkadiusz Smoleński, policjant zupełnie się załamał. Postrzelił się na komisariacie w Lipnicy, ale na szczęście rana w szyję nie była śmiertelna. Janek cudem uszedł z życiem, a Ula miała okazję jeszcze raz go przeprosić za to, jak go potraktowała. Zapewniła byłego narzeczonego, że zawsze będzie dla niej ważny, choć teraz kocha Bartka. Od tych tragicznych wydarzeń jak miłość minęło już sporo czasu. Janek wyszedł ze szpitala, z pomocą swojej matki Weroniki Sobańskiej Kasprzyk stanął jakoś na nogach. W 1401 odcinku jak miłość wróci też do pracy w policji. Staszek Sławomir Holland przyjmie go na posterunek w Lipnicy z otwartymi ramionami. O tym, że Janek był bliski śmierci przypominać będzie tylko opatrunek na szyi Morawskiego. W 1401 odcinku jak miłość to Kisielowa przekaże Uli najnowsze wiadomości o Janku. Oczywiście z właściwym sobie taktem i zrozumieniem dla ciężkiej sytuacji Uli. Sonia mówi, że jest w całkiem niezłej kondycji, więc kochana spokojnie okazuje się, że miłość nie zabija. Pani Zosiu, stwierdzi Ula z błagalnym tonem w głosie. Jej odpowiedź da Kisielowek sporo do myślenia. Chyba powinnaś być zadowolona, rzuci przyjaciółka rodziny Mostowiaków. Faktycznie Ula się ucieszy, ale jej głowę w 1401 odcinku jak miłość. Znów będą zaprzątać problemy z Bartkiem, który zaproponuje jej ucieczkę z siedliska. Walka Janka jak miłość o życie zakończy się zwycięstwem. W 1397 odcinku jak miłość postrzelony w szyję Morawski nie umrze, choć śmierć będzie blisko. Janek w szpitalu w Gródku przejdzie operację. Na szczęście kula nie uszkodziła kręgosłupa i żadnych ważnych naczyń krwionośnych. Było bardzo blisko, kilka centymetrów od tętnicy szyjnej.
Na wieść o wypadku Janka w 1397 odcinku Jak miłość do szpitala przyjedzie Ula. Ale Weronika Sobańska-Ewa Kasprzyk nie pozwoli jej zobaczyć rannego Janka. Wypędzi byłą narzeczoną syna. Co ty tu robisz? Ty. Przez ciebie mój syn próbował się zabić. Nie masz prawa tu być. Wynoś się. Ula, którą cały czas będzie wspierał Bartek, zaleje się łzami. Po konfrontacji z niedoszłą teściową w 1397 odcinku Jak miłość nie będzie w stanie się opanować. Jego mama powiedziała mi, że to wszystko przeze mnie. Ula zupełnie pogrąży się w rozpaczy w ramionach kochanka. Kilka godzin później, w siedlisku zjawi się policjant Staszek Sławomir Holland. Który przekaże Uli, że prokurator wzywa ją na przesłuchanie, żeby złożyła zeznania. W 1397 odcinku Jak miłość zeznania złoży też sama Janek. Czy winą za wypadek obarczy Ula i Bartka? Wieczorem mostowiaczka pojedzie do Janka do szpitala. Oczywiście razem z Bartkiem, ale sama wejdzie do pokoju Morawskiego. Jak się czujesz? Chciałam cię przeprosić za wszystko. I podziękować, że zawsze byłeś w porządku. Janek, zakochałam się w Bartku, kocham go, ale ty i tak zawsze będzie bardzo ważną w moim życiu. Zawsze. Zapewni. Jej słowa zabrzmią dość bezczelnie po tym. Jak skrzywdziła Janka i biorąc pod uwagę to, w jakim stanie będzie policjant. Czy po przeprosinach Uli porzucony Janek nie załamie się jeszcze bardziej? To się okaże wkrótce w kolejnych odcinkach Jak miłość. Iga Krefeld występuje w serialu Jak miłość od 2007 roku. Widzowie poznali ją jako małą, rudowłosą dziewczynkę. A przez ostatnie ponad 10 lat aktorka wyrosła na zdolną i pewną siebie kobietę. Młoda gwiazda jakiś czas temu zdecydowała, że woli iść w kierunku muzyki, niż filmu. Zawsze chciałam być aktorką i wokalistką. Dopiero od kilku lat wiem na pewno. Że stawiam na muzykę, chociaż jestem po szkole teatralnej. Teraz wzięłam dziekankę. Studia aktorskie nakierowują stricte na aktorstwo, a ja nie chcę się zamykać, powiedziała w rozmowie z Onetem. Jak sama mówi, nie przepada za sławą, a jej Instagram wypełniają raczej artystycznie zrobione zdjęcia w plenerach, aniżeli gwiazdorskie ścianki. Do niedawna nie ujawniała się również z tożsamością swojego partnera.
Iga Krefft bardzo często wrzuca na Instagrama zdjęcia ze swoich wojaży. Aktorka M jak miłość udostępnia zdjęcia w skąpym bikini. Ostatni post, gdzie widać ją w stroju kąpielowym, jest bardzo tajemniczy. Dzisiaj odwiedziłam miejsce, które w maju tego roku okazało się być mam nadzieję niezwykle wyjątkowym z racji pewnych wydarzeń. Liczę, że dla Was też będzie to wyjątkowa sprawa. Zdradzę, o co chodzi jeszcze HMM w tym roku. Oby napisała Krefft. Ślub coś te sprawy? Dopytywała internautka. Za to ja wyczuwam dziecko, dodała inna. Ślub albo ciąża to najczęstsze spekulacje. Jest także wpis o ewentualnym teledysku. Wem jak miłość Ula poznała Bartka i jej świat wywrócił się do góry nogami. To dla niego zrezygnowała ze ślubu z Jankiem i zgodziła się na prawdziwą, życiową rewolucję. W 1376 odcinku M jak miłość Mostowiaków spędzi pierwszą noc. Z Bartkiem i tak zacznie się ich ognisty romans, ale co z Jankiem? Bartek jest podobnie jak ja, romantykiem. Sam prywatnie oglądając serial współczuję Jankowi. Bartkowi też jest trochę przykro, powiedział serialowy brat Andrzejka w kulisach serialu M jak miłość. Ula sama jeszcze nie wie, czego chce. Serce i rozum podpowiadają jej coś innego, myślę. Że Ula przeżywa to. Czuje, że się trochę miota. Inni też dają jej do zrozumienia, że nie powinna kierować się impulsem, tłumaczy Iga Krefft w najnowszych kulisach. Na nagraniu widać już kilka scen, które pojawią się w M jak miłość dopiero po wakacjach 2018. I już teraz mamy pewność, że Janek wcale nie zniknie z życia ukochanej. Policjant cały czas będzie częstym gościem w siedlisku. Czy uda mu się odzyskać Ulę? Może dziewczyna pójdzie po rozum do głowy i po jednym skoku w bok znów zamarzy o stabilizacji?